Dane mi było przeżyć drugi etap sądu, którym mają być 3 dni ciemności. Też to opisywałem szczegółowo, jak to wszyscy, którzy będą modlić się w zamknięciu na całym świecie, nagle zostaną wezwani trąbą anioła i potężnym głosem do pojednania się z Bogiem, a za chwilę do pojednania się z ludźmi. I to właśnie będzie moment, który zadecyduje o tym, że ci właśnie ludzie przejdą przez coś w rodzaju czyśćca bardzo bolesnego. Też to opisywałem. I dana im będzie łaska tej ocalałej reszcie ludzkości wejść do nowego świata, do tego raju. A co z resztą? Wszyscy, którzy albo się zbuntują przeciwko Bogu już na pierwszym etapie sądu, na tym sądzie szczegółowym i powiedzą: odrzucam Cię, nie chcę, wybieram piekło, zostaną prawdopodobnie z tej ziemi zabrani, kiedy wyraźnie to uczynią, odwrócą się od Boga, nie zechcą przyjąć Jego miłości i propozycji, może byś jeszcze zmienił swoje życie. A pozostali, którzy w tym duchu przetrwają do 3 dni ciemności, właśnie wtedy zostaną zabrani do piekła. A więc to, co mówił Pan Jezus, że na końcu czasów powie żeńcom, żeby oddzielili plewy od ziarna, czy też żeby oddzielili konkol od pszenicy, to właśnie będzie to będzie, nie obrazowo mówiąc, postawienie na prawicy i na lewicy, wy do piekła, wy do raju czy do nieba, ale właśnie to nastąpi wtedy. I ziemia opustoszeje ze wszystkich, którzy nie będą się nadawali do nowego świata. I dodam jeszcze, ze wszystkiego, absolutnie wszystkiego, co nie będzie się nadawało do tego raju. Znikną całe domy z mieszkańcami, jakieś ogromne fabryki, rafinerie, elektrownie, całe miasta, które się rozsypią w czasie uderzenia asteroidy. Właśnie w tym dzisiejszym pożegnaniu ze światem chcę ostrzec, że jeżeli ktoś jako mieszkaniec miasta doczeka tego dnia, czy tych dni, kiedy na świecie rozlegnie się krzyk: olbrzymia asteroida zbliża się do Ziemi. Widziałem ją z bliska. Widziałem później, że była nad samym horyzontem tak jasna, nawet jaśniejsza niż słońce w południe. Tutaj nadlatywała od wschodu. Jeżeli to usłyszycie, uciekajcie absolutnie z miast, bo z nich nic nie zostanie. Zamienią się w stos gruzów. Będzie ziemia do tego stopnia się trzęsła, kołysała, że nawet nikt nie utrzyma się na nogach. No więc wracam do samej paruzji. Słowo to znaczy objawienie się Jezusa. To objawienie nastąpi nagle, nieoczekiwanie. Przyjdzie jak błyskawica, od razu widoczna na wschodzie i na zachodzie. Gdy więc pojawi się na ziemi antychryst, to jest w Bożym planie, i będzie chciał udawać Jezusa, i będzie przyciągał do siebie swoją postawą, swoimi fałszywymi cudami, których moc otrzymał od szatana, będzie pociągał całe masy, wśród nich
nawet i biskupów pewno, księży. Pan Jezus powiedział, nie idźcie za nimi, za tymi, którzy będą próbowali mnie, użyję tego słowa, małpować. Kiedy powiedzą wam, oto tu jest, oto tam, nie biegnijcie, bo przyjdę nagle jak błyskawica, widoczna od razu na wschodzie i na zachodzie. I to będzie nasze spotkanie. Można przypuszczać, że Żydzi przygotowują już się bardzo konkretnie do nadejścia Antychrysta. Chcą mu przygotować tron, chcą mu przygotować świątynię. Na ile im będzie dane ją wybudować, to tylko Bóg wie. Ktoś mówi, że tylko do połowy zdążą. Zobaczymy. Jak pożyjemy, to zobaczymy. Ale o tym myślą, o tym marzą i na to się nastawiają. I teraz sprowokowali, no może powiem inaczej, urządzili całą tę inscenizację napadu na swój kraj w tym celu, żeby mieć pretekst do starcia ze światem muzułmanów. Jeżeli do tej wojny nie doprowadzą, no to nie będą mieli pretekstu, żeby zburzyć kopułę skały w Jerozolimie, wybudowaną na miejscu, gdzie Abraham składał ofiarę z Izaaka i gdzie dawniej była ich świątynia. Z czasów jeszcze Salomona początek i był. A więc marzą o tym, żeby to dla nich straszne, nie do przyjęcia miejsce oczyścić i gdzie dawniej była ich świątynia. Z czasów jeszcze Salomona początek i był. A więc marzą o tym, żeby to dla nich straszne, nie do przyjęcia miejsce oczyścić i tam budować świątynię. No a Hamas jest opłacany z tej samej kieszeni złotem żydowskim, którym utrzymywany jest przy życiu Izrael. Czyli to wszystko jest, jak to się mówi, na tyle grubymi nićmi szyte, że ludzie powinni się zorientować i nie ulegać tej propagandzie. Dla mnie samego to, co się zaczęło w Izraelu, jest potwierdzeniem, że zbliża się moje odejście z tego świata, bo ileś lat temu jakiś głos mi powiedział, nadejdzie chucpa i wtedy świadek zostanie zabrany z ziemi. A słowo chucpa żydowskie to nic innego jak bezczelne oszustwo, kłamstwo takie na wielką skalę, mające oczywiście swoje skutki zewnętrzne, nie tylko wychodzące z czyichś ust. Więc to, co dzieje się w tej chwili w Izraelu, to jest ogromna chucpa. Spojrzę jeszcze na kartkę. Tak, to już poruszyłem.